Otyłość jest uważana za pandemię XXI wieku, groźną i podstępną chorobę cywilizacyjną. Jemy za dużo i niezdrowo. Dla wielu z nas sport to jedynie propozycja do obejrzenia w telewizji. Już teraz 60% naszego społeczeństwa cierpi na nadwagę i otyłość. W odpowiedzi na pytanie, czy ktoś z nas ma nadwagę czy już otyłość, pomóc może tak zwany wskaźnik BMI. Wystarczy poszukać kalkulatora w internecie, podać wiek, płeć, wzrost i masę ciała i modlić się, aby wskaźnik BMI nie przekroczył 30. 30 to granica dzieląca nadwagę od otyłości. Dla tych, co przekroczyli granicę, a ich wskaźnik BMI wzrósł do 40, otyłość stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Dla nich jedyną szansą jest bariatria. Szacuje się, że pacjentów potrzebujących tej szansy żyje w Polsce ponad 700 000. Chirurgiczne leczenie otyłości, czyli operacje bariatryczne, to operacje żołądka, których celem jest zmniejszenie ilości przyjmowanych pokarmów oraz zmniejszenie apetytu. Wykonuje się je u osób, które mają wskaźnik BMI powyżej 35 i chorują na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy też choroby stawów. U osób teoretycznie zdrowych kwalifikujący do zabiegu współczynnik BMI wynosi 40. Przeciwwskazaniem są zaburzenia psychiczne i uzależnienia. Zabiegów nie wykonuje się u osób, które mają poważne schorzenia układu oddechowego, krążenia i nerek, dyskwalifikujące do znieczulenia ogólnego. Ryzyko przy chirurgicznym leczeniu otyłości jest niewielkie, a prawdopodobieństwo stałej utraty wagi bardzo duże. W klinice chirurgicznego leczenia otyłości pani Ola trafiła pod opiekę doktora nauk medycznych Grzegorza Kowalskiego. Pod jego kierownictwem zespół lekarzy przeprowadzi operację tzw. mankietowej resekcji żołądka, czyli wycięcia jego sporego fragmentu. Pan doktor Kowalski przeprowadził ponad 1300 operacji bariatrycznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych na ten temat i uchodzi za jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Dzisiaj wielki dzień, zabieg operacyjny. Pewno kilka jeszcze zdań trzeba powiedzieć na temat, jak to będzie wyglądało. Po przygotowaniu oczywiście będzie Pani trafi na blok operacyjny, gdzie wykonamy, tak jak planowaliśmy, resekcję rękawową żołądka, inaczej mankietową żołądka. Pamięta Pani to, co mówiłem, że zabieg operacyjny jest wykonany metodą laparoskopową. Tu będzie podczas tego zabiegu mała innowacja, bo wprowadziliśmy nową metodę, nowy sposób operacji, bo będzie to w systemie 3D, czyli trójwymiarowym. To dla Pani bezpieczeństwa i myślę, że ten zabieg operacyjny przebiegnie o wiele szybciej niż tradycyjny sposób laparoskopii. Zabieg bariatryczny jest tą pewną szansą dla Pani. Tą szansą, którą Pani musi wykorzystać. Dlatego tu jestem. Ma Pani jeszcze jakieś pytania do tego zabiegu? Coś jeszcze wytłumaczyć? Jakie mogą być ewentualnie powikłania, komplikacje? No wiem, że to jest bezpieczny zabieg, ale zawsze coś One bywają niezmiernie rzadko. wydarzyć. To jest tak, jak tłumaczyłem Pani przed zabiegiem, to jest około 0,1 do 0,3% możliwych wystąpienia powikłań. Ale i tym rzadziej one są, im bardziej pacjent się do zabiegu zgodnie z zaleceniami przygotuje. Czyli ta dieta, którą Pani tłumaczyłem, która jest bardzo ważna. Oczywiście to są powikłania, które bywają przy każdym zabiegu operacyjnym. To są na przykład możliwe krwawienia, które bywają, to są możliwe kwestie infekcji, choć to są niezmiernie rzadko występujące. My zawsze najbardziej się obawiamy powikłań typu nieszczelności zespolenia, ponieważ musimy pamiętać o tym, że zabieg resekcji mankietowej rękawowej żołądka to jest zabieg, podczas którego dochodzi do najdłuższego zespolenia w chirurgii. Nie ma dłuższego zespolenia w chirurgii jak przy tym zabiegu, a więc możliwość nieszczelności teoretycznie też jest największa. A kiedy będę mogła wrócić do pracy? Rekonwalescencja po zabiegu bariatrycznym jest dosyć krótka. To jest potęga laparoskopii. Powrót do pracy jest zależny od tego, jaką pracę Pani wykonuje, bo wiadomo, że zabieg operacyjny bariatryczny jest zabiegiem, który wywołuje u Pani naturalny katabolizm. Katabolizm, czyli to, że Pani sama siebie będzie zjadała.
Jeżeli pani sama siebie domyśla się pani, że organizm musi też przejść na nowy rytm pracy. Dlatego pani będzie się czuła słabiej po tym zabiegu operacyjnym. Dlatego ja zawsze sugeruję pacjentom, którzy wykonują pracę fizyczną na przykład, żeby jednak sobie te 10-14 dni wolnego po zabiegu wzięli. Oczywiście, jeżeli to jest praca siedząca, jeżeli pani przykładowo pracuje przy biurku, przy komputerze, nie widzę jakichś przeciwwskazań, żeby pani po tych 7-10 dniach wróciła do pracy. Aby pani Ola mogła skorzystać z szansy, jaką daje bariatria, zespół lekarzy Kliniki Jeleniogórskiej wykonał serię badań, aby sprawdzić, czy operacja jest możliwa. Wykonano badania, które pozwoliły ocenić wydolność oddechową i sprawność układu krążenia. Wykonano badania hormonalne, aby mieć pewność, że otyłość nie jest spowodowana przez zaburzenia, np. niedoczynności tarczycy. Nie obyło się też bez wyjątkowo nielubianego przez pacjentów badania gastroskopem. Przed, ale także po operacji każdy pacjent bariatryczny jest konsultowany przez psychologów i dietetyków. Czy ludziom cierpiącym na otyłość możemy jakoś pomóc? Czy bariatria jest jedną z metod, która może poprawić ich życie? No, zawsze musimy pamiętać, i to każdy medyk o tym musi wiedzieć, że najważniejsza jest profilaktyka. No ale profilaktyką niestety w otyłości w krajach takich rozwiniętych, do których już także my należymy, jest trudno i niestety w naszym kraju jest ten problem znamienny. Alternatywą jest chirurgia bariatryczna. Niestety nie ma jako tako metody zachowawczej, metody leczącej otyłość, której efekty terapeutyczne były dobre. Nie ma genialnej tabletki na otyłość. Nikt jeszcze jej nie wymyślił. Leczenie zachowawcze, czyli leczenie dietetyczne i ruchem jest bardzo ważne. Ale czasami może być to za mało. Ale niestety efekt długoterminowy, długotrwały efekt terapeutyczny występuje tylko u około 15% chorych. Efekty terapeutyczne u osób po zabiegach bariatrycznych są u około 75-85%. Stąd potęga tej chirurgii. Chirurgia bariatryczna oczywiście wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sami wiemy, że jednak z tym problemem borykają się już od wielu, wielu lat. Ale te efekty terapeutyczne są stałe i bardzo dobre. Operacja pani Oli będzie wykonana metodą laparoskopową przy użyciu technologii 3D, co znacznie zwiększa komfort pracy lekarzy. Dzięki technologii wizualizacji przestrzennej i specjalnym okularom lekarze widzą więcej i lepiej. Przede wszystkim jednak technologia ta znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Zabieg nazywany przez fachowców mangietową resekcją żołądka to jeden z rodzajów operacji bariatrycznych cieszący się obecnie największym powodzeniem. Polega na wycięciu sporego fragmentu żołądka, około 80% jego objętości. To, co zostaje, może pomieścić od 100 do 150 ml pokarmu, czyli niepełną szklankę. Dzięki temu żołądek wydziela znacznie mniejsze ilości hormonu pobudzającego łaknienie, zmniejszając w ten sposób apetyt. Po operacji bardzo ważne jest przestrzeganie diety. Do końca życia można jeść pokarmy tylko rozdrobnione i w znacznie mniejszych porcjach. W zamian, po wykonaniu zabiegu pacjenci w ciągu roku tracą około 60% nadmiernej masy ciała. Skuteczność tego zabiegu w powrocie do trwałej utraty otyłości wynosi 85%, co przy 15% uzyskiwanych przy metodach tradycyjnych, jak ruch i dieta, jest wynikiem rewelacyjnym. Zabieg trwał niecałe 2 godziny i przebiegł bez jakichkolwiek komplikacji. Panie doktorze, czy wszystko się udało? Wszystko zgodnie z planem. Zabieg przebiegł pomyślnie, nie było żadnych komplikacji. Bardzo, bardzo duży żołądek, duże stłuszczenie i duża powiększona wątroba, ale wszystko pomyślnie. Myślę, że efekt terapeutyczny też będzie znakomity. Czyli jest pan zadowolony z tej operacji? Myślę, że pacjentka też będzie. I rokowania są dobre? Jak najbardziej. I co taki zabieg daje pacjentowi już po? Efekt terapeutyczny jest bardzo dobry. Wiadomo, że to jest zależne od pacjenta, ale mniej więcej jest to około 8-10% na każde 6 tygodni masy wyjściowej. Czyli tak naprawdę przez pół roku ten pacjent traci o kilkadziesiąt kilogramów.
i więcej. Wszystko zależy od wyjściowej masy ciała. Ale to jest tak, panie doktorze, że on nie odczuwa już takiego głodu jak wcześniej? Początkowo tak. To, co powiedziałem o grelinie, to jest właśnie ten element, że nie odczuwają głodu. Czasami to się wiąże nawet, że nie odczuwają pragnienia i stąd zwracamy im uwagę na to, że oni muszą pamiętać o tym, żeby pić. To nie jest tak, że oni chudną, aż kiedyś znikną. Do pewnego momentu. Oni chudną do pewnego momentu. To się stopniowo stabilizuje. Oczywiście ten efekt terapeutyczny można zwiększyć, polepszyć, ale tu jest to, co pacjentowi się tłumaczy przed zabiegiem operacyjnym o tym, że pacjent musi wprowadzić elementy zdrowego życia. Ten sleeve, resekcja rękawowa żołądka, on to zrobi za niego, dużo zrobi za niego, ale nie załatwi za niego tej choroby, ponieważ choroba otyłość nie jest tylko w brzuchu, to nie są tylko hormony, to jest także pewien stan ducha, to są także elementy psychologiczne i psychiatryczne. Czy my możemy zaryzykować takim stwierdzeniem, że nieleczona otyłość może doprowadzić nawet do śmierci? Jak najbardziej tak. Otyłość zabija. To jest tylko kwestia czasu. Powoli zabija. Powoli zabija pacjentów. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie choroby, które występują, które mają bezwzględny związek z otyłością, nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa, one zabijają, a prawdopodobieństwo wystąpienia u tych chorób u pacjentów jest o wiele większe. To jest kwestia czasu, ponieważ jeżeli oni mają jeszcze te 20-30 lat, jakieś te mechanizmy kompensacyjne są, ale niestety one w końcu nie dają rady i niestety wtedy ten pacjent się rozsypuje jak domek z kart, bo tak jest z pacjentami otyłymi. To jest taki domek kart, który do pewnego momentu jeszcze jakoś funkcjonuje, ale jak już się rozsypuje, to rozsypuje się zupełnie. Operacje bariatryczne to operacje ostatniej szansy dla osób, u których wszelkie diety zawiodły. To operacje, które ratują życie, ponieważ są ostatnią szansą dla osób cierpiących na cukrzycę, choroby wieńcowe, choroby układu krążenia i stawów. Pamiętać jednak należy, że walka z otyłością dzieje się przede wszystkim w głowie. Bariatria daje ogromną szansę pacjentom, ale to, czy i w jaki sposób ją wykorzystają, zależy od nich samych. Trzymamy kciuki, aby tak właśnie stało się w przypadku pani Aleksandry.